Muzeum Egipskie w Kairze założone zostało w 1835 roku. Mumia to chyba pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi do głowy ludziom, kiedy myślą o eksponatach w muzeum w Egipcie, a więc i my od tego zaczniemy. Na początek zobaczycie sarkofagi, w których były pochowane mumie, natomiast za chwilę zobaczycie prawdziwe mumie. W sali, w której się znajduje, są mumie w przeróżnym stanie, od tych dobrze zachowanych po zniszczone. Oczywiście mumie małych dzieci również tu są. Kto ma problemy z takimi widokami, to niech na minutę się odwróci, bo zaraz będzie najlepiej zachowana mumia tutaj. Przechodzimy do dalszych eksponatów. Na niewielkiej powierzchni zgromadzono dotychczas około 160 000 przedmiotów. Zwiedzający mogą podziwiać m.in. wyposażenia z grobowca faraona Tutenchamona, kolekcję portretów fajumskich, królewskie mumie, posągi faraonów, ich żon oraz bogów i bogiń egipskich. Przed budynkiem ustawiono popiersia najwybitniejszych archeologów i badaczy starożytnego Egiptu. Od 2007 roku jest wśród nich także popiersie profesora Kazimierza Michałowskiego. A teraz zobaczycie, co znaleziono w środku grobowca faraona Tutenchamona. Słynną maskę tego faraona również możecie zobaczyć w tym muzeum, ale niestety nie wolno robić jej zdjęcia. Tak podobno wyglądał Tutenchamon. W tym muzeum po raz pierwszy trafiłem na zakaz robienia zdjęć i nagrywania podczas całego mojego pobytu w Egipcie. Oczywiście po podróżach w Europie byłem na to gotowy, biorąc pod uwagę, jakie kosztowności się tu znajdują i oczywiście ważność tych obiektów. Zakaz na czas, kiedy ja tam byłem, obejmował dwie sale, oczywiście obowiązkowe dla Was. Pierwsza to sala mumii. Mumie, które widzieliście na początku, były w sali ogólnodostępnej. Natomiast najważniejsze mumie faraonów są w oddzielnej sali, do której musicie kupić osobno bilet. I oczywiście nie możecie tego pominąć, bo to jedyna okazja, aby zobaczyć mumię władców Egiptu. Wierzcie mi, że naprawdę jest warto. Drugim miejscem, gdzie nie wolno nagrywać i robić zdjęć, jest sala, w której są wystawione najdroższe rzeczy znalezione w grobowcu faraona Tutenchamona. I tu też musicie wejść, bo jest to jedyna okazja, aby zobaczyć przepiękną złotą maskę faraona czy jego sarkofagi ze złota. Sala jest mała, ale warto do niej wejść. Muzeum Kairskie jest największym muzeum sztuki egipskiej na świecie. Inne artefakty zgromadzone w muzeum to m.in. reliefy, sarkofagi, papirusy, obiekty sztuki funeralnej, przedmioty znalezione w grobowcach, rzeźby i biżuteria. 28 stycznia w 2011 roku podczas zamieszek złodzieje kilkakrotnie włamali się do muzeum, niszcząc i rabując starożytne artefakty. Całe muzeum jest ogromne, ale nie mam tyle czasu, żeby zdążyć je pokazać. Zaraz zobaczycie sobie zdjęcia różnych pięknych eksponatów. Od 2002 roku trwały prace nad utworzeniem Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Muzeum ma zapewnić komfortowe warunki dla wystawienia około 100 000 eksponatów, m.in. z Muzeum Egipskiego w Kairze, w tym wyposażenia grobowca Tutenchamona. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose
what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Komombo leży nad Nilem, 50 km na północ od Aswanu, co pozwalało czerpać zyski z cła, gdyż przebiegał tamtędy szlak handlowy z Nubii do Doliny Nilu. Okres głównego rozkwitu miasta przypada na czasy panowania Ptolemeusza V, gdy to w Komombo powstał obóz stacjonujących tam żołnierzy. Na terenie świątyni znajduje się wyryty na ścianie kalendarz, który podobno jest jednym z najstarszych na świecie. Świątynia w Komombo jest jednym z najważniejszych miejsc czci boga Sopka. Znana jest jako podwójna świątynia. Wynika to z unikalnego podwójnego projektu hal, sanktuariów i pomieszczeń powielanych dla dwóch bogów, Sopka i Horusa Starszego. Jedna z legend związanych ze świątynią głosi, iż budowla ta powstała po to, aby ludzie mogli przebłagać bogów i uzyskać ich przychylność oraz obronę przed atakami krokodyli z Nilu. Świątynię wybudowano za panowania Tutmesa III, natomiast rozbudowana została przez Ptolemeuszy. Sanktuarium otaczają niesymetryczne kaplice kultu pomniejszych bogów. Reliefy zdobią frontową elewację świątyni i ściany wewnątrz, które reprezentują królewskie, mitologiczne i religijne wydarzenia oraz aspekty życia starożytnych Egipcjan. Szczególnie interesująca jest scena na tylnej ścianie świątyni, która prawdopodobnie przedstawia zestaw narzędzi chirurgicznych używanych w starożytności oraz relief przedstawiający koronację faraona. A teraz opowiem coś o bogach, którym przypisano tą świątynię. Sobek, w mitologii egipskiej bóg płodności, wody, symbol siły królewskiej. Przedstawiany był jako człowiek z głową krokodyla, czasem jako krokodyl z głową sokoła, lwa, byka, barana lub szakala, bądź jako krokodyl. Na głowie nosił koronę składającą się z dwóch piór, dysku słonecznego i baranich rogów. Natomiast Horus Starszy jest to starożytny egipski bóg nieba, łowiectwa i wojny. Horus jest przedstawiany w wielu formach, ale zwykle jako mężczyzna z głową sokoła. Był czczony wraz z Hathor. Teraz widzicie świętą studnię, która zapełniała się wodą nilową.
pobliżu świątyni Komombo znajduje się Muzeum Krokodyli. Muzeum zawiera 22 mumie krokodyli, a także jaja krokodyli, drewniane sarkofagi i płody krokodyli. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!